godzinach rannych jest tu o wiele taniej. No, czasami szukam pracy tutaj. Każdy sobie dobiera jakąś ideologię. No, dla mnie to jest po prostu dom, no. W tej chwili jestem w takim momencie, że po prostu zaczynam się zastanawiać, co robić w życiu, co ma sens, co ma znaczenie, tak. Taki jak gdyby drugi etap taki sam, jak człowiek ma w młodości, mając 16 lat, po prostu jak dojrzewa, mniej więcej w tej chwili mam podobnie. No jak gdyby jestem tutaj, bo po prostu też potrzebuję czasu na pewne przemyślenia, mam czas na to, żeby spojrzeć na wszystko inaczej, żyję inaczej, no to się wszystko z tym wiąże. Pojechałem do Ameryki do swojego taty, który mnie wśród konoty wyrzucił od siebie. Nie mając nic pieniędzy, nie mając żadnego pomysłu, co zrobię ze sobą, po prostu jeździłem metrem po Nowym Jorku całą noc i zastanawiałem się, co dalej ze sobą zrobić. Potem przestawiłem sobie bilet i wróciłem do Polski. Nie wiem, po prostu nie wiem, co w tym kraju można robić. Znaczy, cały czas mam rodzinę, z tym, że nie utrzymuję z nią kontaktów. Chyba z tego samego powodu jak większość ludzi. Po prostu brak zrozumienia totalny i inny sposób życia przede wszystkim. Znaczy, oni są zapatrzeni w tą telewizję, jedzą przy telewizji praktycznie cały czas z pilotem w ręku. I tracą jak gdyby dystans do rzeczywistości, są zamknięci w świecie mediów. I media ich ogłupiają w jakimś sensie. Kurwa. Ła. Kurwa, takiego mam świata. No wiem, zajebisty kurwa, teraz słoneczko będzie na niego siedzieć. Pomóc ci coś? Nie, już. No, odpadający tynk wystający z murów drutu, a dookoła tryskającą zielenią drzewa. Pięknie było. Tylko panowie pojebani, którzy mają pieniążki i wykupili tą fabrykę, nakazali jakiejś tam firmie powycinać największe drzewa. A zajebiście, wiesz, kurwa, tak się człowiek czuł jak w ruinach zamku czegoś. Wchodziło się w jeden domek, nie? Nie wiedziało, którędy się wyjść, bo drzewa zasłaniało, a teraz już kurwa w sumie nic nie zasłania. Gdzie ma pan w Warszawie kanał jakiś, że można było zapłacić 10 zł czy 15 zł za pół dnia, żeby pan sobie mógł coś zrobić? Nie ma w Warszawie nigdzie. A dlaczego? A dlaczego mam się bać? Przecież tu też tacy sami ludzie mieszkają jak i ja. Może i lepsi, a może i gorsi, nie wiem. No, nawet kulturalni. Nawet kulturalni, wie pan. Ja tam z nimi nie zadzieram, przyjdą, porozmawiają, pójdą do domu i po wszystkim. Fabryka, ogółem skład nasz. Zajebista jest, naprawdę kocham to miejsce, wspaniałe, bo jest z dala kurwa od Brzasku jakichś ulic po prostu, nie ma jakichś pierdolniętych sąsiadów, bo wokoło same firmy w sumie. Jest miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać. Nie ma, że kurwa tylko pankowcy siedzą, nie ma, że kurwa jakiś tylko hipisi, coś. Wszyscy, którzy się umieją zachować. Nawet kurwa nazista wejdzie, który po prostu będzie kulturalny i nie pierdoli jakichś głupot na temat Hitlera, to można go nawet herbatką poczęstować czy coś i nie ma problemu. Po prostu to jest miejsce dla wszystkich. To jest po prostu moim zdaniem braterstwo takie. Są 4 budynki, ambulatorium, tam ten niski, nasz to się nazywa hala wypadowa, płonący jest jeszcze jest Mona. Głodny zapuka, to go nakarm, prawda? I to właśnie moim zdaniem jest fabryka. Tylko, że po prostu nie każdy mają ten chleb czasami, a niektórzy po prostu mają tylko dla siebie. I to jest ta różnica. A ja mam zawsze chleb. Nawet jak nie mam, to pójdę do kogoś i przyniosę jak trzeba. A ja tu jestem od 2 dni, patrz, przyszedłem tu bez niczego, wiesz. Miałem sytuację, No że ja chciała- też mogę przyjść, to nie? No i słuchaj, i w tym momencie już mam i spanie załatwione i wiesz, i jakieś jedzenie, wszystko jakoś sobie Ale i tak będzie radzimy. ten cały pierdolnik likwidowany. No to ja wiem, że ma być likwidowane, ale coś będzie organizowane drugiego. Откуда дай, блядь, отец родной? Skąd jesteście?
z Białorusi. Jestem Tutaj mieszkacie na spocie? Tak, Czasowo. bardzo. Dlaczego? Bardzo, bo u nas nie ma na Białorusi skłotów i to bardzo ładne i nawet wygląda bardzo ładne i mieszkać ładne. To takie bardzo fajne ludzi. Trochę osoby. destruktywnie, ale może być. No, tak. A Polskę lubię, Dlaczego? bo jest spoko. Państwo tylko dobrze. Bielina. Blisko od Europy, Bliżej niż... bo u nas jest jeszcze Azja. Mamy z kim pogadać, mamy u kogo zamieszkać i to dla nas wystarczy. A my coś zrobimy sami. Możemy zrobić coś dla skwotu, to nie jest dla nas problem. Nie jest trudno dla człowieka zrobić coś dla kogoś i to jest ja nie jestem komunistą, jestem anarchistą, ale dla kogoś zrobić, dla mnie to nie jest problem. Obecnie studiuję misjologię, to znaczy według wszelkiej teorii przygotowuję się do zajmowania się ewangelizacją świeckich. Skład jest taki, jaki widać są ludzie. No, z jednej strony są ludzie, którzy traktują to miejsce jako dom, jako coś wspólnego, coś własnego. A z drugiej strony są ludzie, którzy nie traktują tego jako dom, traktują to jako przystań i to taką przystań, można powiedzieć, na której można robić dużo rzeczy, które nawet się nie robi na przystani. To jest miejsce, gdzie można się sprawdzić, można się sprawdzić mimo własnych ograniczeń. Jeśli ktoś czuje potrzebę działania, to tutaj będzie działał, może działać, może zrobić koncert, może zrobić wystawę, może zasadzić drzewko, może stworzyć tę bibliotekę. Lubisz tych ludzi? Tak. Za pewnego rodzaju przekonania, zresztą, że wydaje mi się, że część ludzi wierzy w to, co tutaj robi i za działanie. To, że mówią o czymś i to robią. To mi się podoba. Poznajemy tutaj ludzi. Są na tak zwanej kwarantannie. Ja też tutaj byłem na tak zwanej kwarantannie w pokoju gościnnym. I musiałem się w jakiś sposób sprawdzić. Musieli mnie ludzie zaakceptować i uważam, że to jest dobre. Po koncercie zostałam i przeniosłam się i mieszkam w pokoju gościnnym na razie. Cały czas to robią. To tylko wakacyjna przygoda. Co ty pierdolisz? My tu będziemy mieszkać na dłużej. Zatytułowany zwyczajnie, bo wolny od życia. I jest to taki wiersz. Zegar jednostajnie sekundy odmierza, wiatr oczyszcza ostatnie myśli. Zaraz tam na dole będę leżał, sąsiedzi ciekawi już przyszli. Uśmiecham się tylko do pięter, stoję w wolnego umysłu framugach. Widzę te lata darzone wstrętem, ta droga na pewno nie będzie długa. 15, 13, 12, zamykam oczy, by nie oglądać. 5, 4, 3, patrzcie, zaraz będziecie mnie z ulicy ściągać. 2, 1, jestem przy zerze, a teraz już leżę na par. 3 kropki, zerwało się. 2 dni temu mama po mnie przyszła tutaj razem z siostrą w odwiedziny i posiedziały tutaj. I potem poszłam z nimi, oprowadziłam je po terenie i potem poszłam z nimi z powrotem do domu, ale mi się tam nie podobało, bo było tak samo jak zawsze. Stwierdziłam, że tutaj mi lepiej. Jest inny klimat. Moje wnętrze dobrze pasuje do tego miejsca. Bardzo dobrze się czuję w ogóle w tym otoczeniu.
Według mnie to chyba Temida ma zawiązane oczy, ale w sądzie tak nie jest. Sędzia się patrzy na człowieka i go ocenia. Szufladkuje. Opcji jest kilka. Mogę popełnić samobójstwo. No, albo siedzieć. Właśnie cały ten pierdolnik ogarnia. Tu na płonącym teoria nie pokrywająca się z praktyką. Nie ma żadnych zasad, ale są jednak pewne zasady, które ustaliliśmy wspólnie z mieszkańcami. Zero heroiny, to jest jedna z zasad. Druga z zasad, jeżeli się złapie złodzieja, ciśniemy z nim, bo robi coś, jeżeli ukradnie oczywiście kogoś z nas, bo on na mieście to sobie może kraść. Jeżeli ukradnie kogoś z nas, zabierane ma wszystko, jest ciężko pobity i leci ze skłotą. Są dwie podstawowe zasady. To dla mnie bardziej bezdomnych przypominają ludzie z Munaru, którzy potworzyli system i regulamin. Oni mają powieszony regulamin. Dla mnie bzdura w ogóle. Przecież każdy człowiek wie, czego chce. Po co mu regulamin? Po co coś ma wisieć? Dla kogo? Dla policji? Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. A teraz tego nie lubię motylka, tego od wewnątrz, od zewnątrz, tu i tam. Poznałam tutaj właśnie ludzi, z którymi się mocno zaprzyjaźniłam, mocno związałam. A u mnie z Karolem. Tak jakoś wyszło, że się zaprzyjaźniliśmy i po prostu przychodziłam tutaj do niego. Czułam, że to są dwa różne światy, że mój świat jest zupełnie inny niż ten tutaj. To miejsce na mnie wpłynęło w jakiś sposób. Coś się we mnie budziło, zauważyłam jakąś inną alternatywę życia. Że można w inny sposób żyć i możesz tak mieszkać i to wcale nie jest poniżej twojej godności, jak to niektórzy ludzie mówią. Naprawdę. Ci ludzie są po prostu ludźmi. Tylko troszkę inaczej sobie żyją. No takie, zobacz, kurwa, to zajebiste jest. Już tam, kurwa, gości do grosika, nie? Dla mnie najważniejsze? Wolność. W wolności wszystko jest to piękne, prawda? Jeśli jej brakuje, to już niczego nie ma. Wolność w znaczeniu takim, że po prostu to ma podpunkt A, na przykład to w tej wolności jest miłość, prawda? Szczęście, dobroć, pomoc, no wszystko po prostu co dobre, no to moim zdaniem właśnie wtedy człowiek jest wolny, prawda? Moja rodzina, ojciec kawał skurwysyna, lekoman, alkoholik, narkoman i po prostu moja matka była kochaną kobietą, chciała go wydostać z tego kurwa gówna. On też niby chciał, ale co prawda tak chciał, że stało się to, co się stało, kurwa. Ja z braćmi do domu dziecka, ojciec do kryminału, a mama do grobu. Nie, po prostu ja nie mogę, jak niektórzy mówią, dlaczego to mi się kurwa stało, a nie komuś innemu, prawda? To wtedy się zachowa jakiś pierdolony egoist albo chuj wie co. Ja bym nie chciał, żeby nikomu coś takiego się stało, co ja przeżyłem w życiu, naprawdę. Bo to nie jest nic fajnego, to nie jest nic szczęśliwego, to nie jest nic dobrego, to wszystko jest takie straszne naprawdę, prawda? No takie coś większość ludzi by widziała, że ja takie coś sobie robię i odkładam śmiechem, prawda? To przyjęła po prostu. Ja mam to w dupie, prawda? Niech się śmieją. Bo nie uważam się za bezdomnego, bo jeżeli będę chciał wrócić do domu i chciał wytrzymać kolejne kłótnie z ojcem, to zawsze mogę wrócić. Masz tu przyjaciół? Przyjaciół to może za dużo powiedziane. Trzeba być po prostu fair wobec innych. Jeżeli jesteś fair, no to właściwie spełniasz podstawową normę. Każde słowo, które się powie, jest po prostu świętością. Trzeba być odpowiedzialnym za swoje słowa i jeżeli coś się komuś mówi, to trzeba tego słowa dotrzymać. Wolność. No, to jest właśnie to, że tutaj nikt nie ma prawa ci niczego narzucić. Tutaj jesteś wolnym człowiekiem. Dostajemy wszystko właściwie z ulicy. Zarabiam pieniądze właśnie na ulicy i z tego żyję. Ale bym sobie zjadła grzybów smażonych. Ej, weź, śmietaniec nasza matka robiła. Ja bym sobie zjadła nie pierogów, tylko gołąbki. Jestem głodna już. Dzień dobry, może przemyjemy szybeczkę? Brudna. Myjemy? Myjemy czy nie? No jak to I zapomożesz mi. To jest właśnie ta moja wolność, że jeżeli mam dzisiaj ochotę gdzieś wyjść,
coś zarobić, no to idę. Jeżeli nie, to i tak wiem, że nie będę miał źle, nie będę chodził głodny i niczego mi nie będzie brakować. Bo wiem, że zawsze po prostu jest ktoś, od kogoś można wziąć ten kawałek chleba i... W sumie my sobie poradzimy bardziej. To minimum to jest właśnie to, żeby pies miał co zjeść. No z 20 zł to jest to minimum. 2 dychy powiedzmy. Dycha na psa, dycha na nas. Dokładnie. No pies musi zjeść te 2 puchy dziennie powiedzmy. Jak szczur czuje się bezpieczny, to będzie tu siedział i my to właściwie też jak takie szczury powiedzmy. Znaleźliśmy sobie ten swój taki kanalik, że tak to powiem, w którym właściwie dla innych to nie ma tu nic. A jednak my tutaj znajdujemy wszystko. Taki powiedzmy dziki szczur żyjący sobie gdzieś w kanale też tam poniekąd nic nie ma, ale on tam sobie znajdzie wszystko, co mu jest potrzebne do życia. Ma taki swój domek właściwie zrobiony sobie z niczego. Może właśnie to jest taka symbolika, ale... Czuję się bezpiecznie, naprawdę czuję się bezpiecznie przy nim. Mówię mu to każdego dnia, że czuję się tak bardzo bezpiecznie. My to wiemy. On to wie. Myślę, że chyba najbardziej ciepła właśnie i własnego kąta. Tego akurat nigdzie nie miałem. Ani na starym mieszkaniu, ani u ojca, ani u ojczyma. Miłość to chyba to takie uczucie, że jest się kochanym i że można kogoś kochać tak bezinteresownie, tak po prostu. Nie za coś, tak po prostu stary kocham cię i tyle. I fajnie, że jesteś, cieszę się, że ty jesteś szczęśliwy, to jest najfajniejsze chyba uczucie na ziemi. No i życie, w ogóle cholernie chce mi się żyć. Czuję się wtedy dowartościowany, że robię coś, co podziwia kupę ludzi, którzy mnie jako człowieka generalnie mają w dupie. Gdyby wiedzieli, gdzie jestem, jak żyję, co robię. Jak jest troszkę ludzi i tego ognia, jest widownia, to naprawdę to jest cudowna magia. Przepięknych rzeczy się doświadcza, naprawdę. To jest chyba najważniejsze też w tym wszystkim. Eine sehr kurze Bericht. Ja, Okay. Über das Konzert und das ist die Sendung, die überall über Kultur. Okay. To, co łączy też tutaj ludzi, to są koncerty, które organizujemy tutaj wspólnie, całą ekipą, choć przyjeżdżają zespoły z
tak z Polski, jak i z całego świata. To jest miejsce wielkości małego bloku mieszkalnego i zajmują go ludzie, którzy nie mają administracji, nie mają kasy, nikt za nich nie położy kanalizacji. To wszystko musimy kupić, każde odgrzewanie, każdą kozę, to wszystko musimy kupić. Tam bardzo mi to pomogło, że na tym budynku była wyraźnie postawiona sprawa, że nie ma narkotyków, nie ma dragów. Nie jesteśmy dziećmi bogatych rodziców, którym się nagle zachciało bawić squatting, tylko jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy zarabiają w taki sam sposób na ulicy jak oni, czy przez dorywcze prace. Kasę mamy z tego, że sprzedajemy piwo na koncertach, jedzenie na koncertach sprzedajemy. No i czasami, jeżeli organizujemy też koncert albo współorganizujemy to też z bramki. No rozchody to jest właśnie zakup tego piwa, zakup środków czystości, naprawa istniejącego już sprzętu elektrycznego. Wkurza mnie to, że się komuś tłumaczy 8000 razy, że zapisz i napisz co, z czego, gdzie, spicznie, na wszystko chowaj paragony. I później bierzesz zeszyt do ręki, potem jak komuś przekazałeś kasę i patrzysz, a tu nie wiadomo, jakieś 109 zł za bar. Stan kasy w barze to 428 zł, ale nie wiadomo, czy z tym 109 zł, czy bez 109 zł. Tak, to są zyski, kasa z koncertu przeznaczona na spłatę kredytu, który zaciągnęliśmy między sobą, żeby kupić sprzęt muzyczny nagłaśniający. Te podejście do słowa wolność, rozumienie tego słowa decyduje o tym, kto w jakim miejscu fabryki się znajdzie. No, dla jednych wolność to, prawda, nie mieszkać z rodzicami, dla drugich osiedlać się w takim miejscu, jakim im się podoba. Dla innych znowuż to, prawda, ćpanie i chlanie. Fabryka właśnie jest otwarta dla każdego. To jest chyba właśnie jej fenomenem. Wylądowałem przypadkowo przez kolegę. No i posiedziałem z tydzień, no i tak mi się spodobało. No właśnie brak obowiązków ogólnie. Wysłuchiwania jakichś tam pretensji i tak dalej. Tak, to jest wolne życie. A tak już ciężko żyć, żeby być wolnym tak zupełnie. Na początku to myślałem, że trochę tu posiedzę, potem pójdę do pracy. To może być pańskie 20 groszy nawet, czy 30 do browara. Ale jak człowiek tak już tu się zasiedzi, to potem ciężko wrócić do rzeczywistości. Nie wstawiam kitu, mówię szczerze i dlatego często ludzie dają. Czy nie miałby pan poratować jakimś drobniakiem do browara? Albo mam wielkiego kaca, kac morderca, nie zna serca. Różne są regułki tam. Talara do browara. Tak, o, może pani Minowie pali. Ale jakby został jakiś drobniak do browara, dałby radę poratować? Bardzo z miłą chęcią. Sorry, może macie zapalniczkę na chwilę? Prąd ci bardzo. Dzięki. Czasami dobrze, albo idzie źle, albo idzie bardzo dobrze. Albo się stoi 4 godziny i ma się 10 zł, albo się stoi 4 godziny i ma się 100 zł. Można żyć bez pieniędzy i to bardzo długo. No. Może to trwać dniami, tygodniami, miesiącami. Jest kwestia tego, czy... No jest jedno ale, na przykład jeżeli ktoś pali lub pije piwo, no to potrzebuje pieniędzy na piwo, na papierosy. Jeżeli chodzi o żywność, nie ma żadnego problemu, żeby się utrzymać bez pieniędzy i nie ma znaczenia czas. Po prostu nie ma to znaczenia, bo jedzenia jest brud. Kwestia tego, żeby... Nie wiem, czy w Polsce jest aż tak dobrze. To jedzenie po prostu jest. Dużo ludzi jedzenia wyrzucają, co mnie czasami przeraża i troszkę może boli. I jeżeli ktoś wyrzuca świeży chleb do śmietnika, to jest chore. I świadczy tylko o szacunku do tego, co było kiedyś. No to, co starsi ludzie przeżyli. Chodzi mi o czasy wojenne,
czasy głodu, czasy obozów koncentracyjnych i poniżania. To co wszystko, co było kiedyś i ludzie chyba, głównie właśnie ci ludzie starsi mają szacunek właśnie do takich spraw jak chleb, żywność. Bardziej chyba mają szacunek też do siebie właśnie przez to, co przeżyli. I w pewien sposób mi się wydaje, że tutaj ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, może nie dojdą koniecznie do takich samych przemyśleń, jak ci ludzie, którzy mieszkali w obozie, co może zabrzmi absurdalnie, bo nie jest to przecież obóz, ale jest to w jakiś sposób, łączy nas, nie wiem, sytuacja, warunki bytowania, bo nie mamy tu luksusów, jak widać. Staramy się żyć jakoś normalnie, i chyba to jest chyba ważne, tylko że z własnego najczęściej wyboru. Po prostu szukając jakiegoś, nie wiem, jakiejś drogi w życiu, jakiegoś celu i punktu jak gdyby do dalszego, do tego, co będziemy robić kiedyś. Bo nie zdarzyło mi się jeszcze tutaj głodować, co może ludzie myślą, nie? Że to jest takie miejsce, gdzie po prostu się nie dojada, nie wiem, pije i tak dalej, nie? Gdzie ludzie są po prostu wykolejeni, mieszkają i to nie jest prawda. Wyjadamy po prostu. Czasami wyjadamy tak, że rzadko w domu się tak jadło. I to czasami boli, bo człowiek wie, że ludzie po prostu są w różnych sytuacjach gorszych najczęściej. Tak, jeżeli się obżera mię łososia codziennie, to mam wyrzuty sumienia. Pojawiło się dzisiaj 2 panów w garniturach, prawda, z papierami, którzy twierdzą, że mamy 2 tygodnie praktycznie jeszcze tutaj mieszkania, później wjeżdżają tu buldożery. Takich samych 2 panów było tutaj 2 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, rok temu, 2 lata temu. Już mnie to nie rusza w ogóle. Ja zareaguję dopiero jak będą buldożery, naprawdę. Tak, to już mnie tam żadne... Mogą mnie straszyć, Ja przede wszystkim podchodzę spokojnie do tego, że w którymś momencie nastąpi ta ewikcja. Jestem do tego gotowy. Od 4 lat praktycznie wiem, że w końcu to nastąpi. Także katastrofy nie będzie. Tam jakieś alternatywy oczywiście są zawsze. Koncepcji, na to, co będą budować, tak. A co, mają rozwalać fabrykę? Tak, mają rozwalać i... Może ale to jest pewne? Nawet nie, bo ostatnio ktoś mówił, ale że za 2 tygodnie, a może na wiosnę dopiero. Wiesz, ja w 2003 roku słyszałam, że mamy się wyprowadzać. Ale chodzą z planami teraz. Z planami już tak, są? dzisiaj mierzyli normalnie linami, ale tam Blady rozmawia z tymi, co mierzą linami i oni powiedzieli, że na razie to nie mają hajsu za dużo i że pewnie się wstrzymają przy tym. Odejście stąd, ja już dawno stąd odeszłam, w sumie cały rok temu, chociaż tutaj przyjeżdżam. Nie było mi ciężko, bo zaczęłam nowy etap w swoim życiu, mam dziecko i tak dalej. Ale na pewno będzie mi szkoda, jak to zburzą, bo jednakowoż nawet jak tu nie mieszkam, to jest mój dom i zawsze mogę tutaj przyjechać, pobyć z ludźmi i czuję się tu jak w domu po prostu. Tak. W ten sposób. Zaczęłam się czuć tutaj wreszcie tak z sobą, tak naturalnie. I niby to miało być te właśnie głupie 2 tygodnie, a przedłużyło się już na 1,5 roku, nie? I myślę, że gdyby to nie było w ogóle takiej opcji, że mają to wszystko wyburzać, to pewnie byśmy tu jeszcze pomieszkali trochę. Bo teraz to już nie ma sensu, nie wiem, urządzać się, wstawiać sobie jakieś okna, nie? Robić wszystko, przygotowywać na zimę, skoro tak naprawdę nie wiesz, czy cię wyrzucą, nie? Za tydzień, za 2, czy za miesiąc. Ja się będę czuła, że nie będę miała takiego miejsca swojego. Dokładnie, do którego można przyjechać się czujesz jak w domu, bo to jest tak, że można sobie wyjść. Ja tutaj jak nawet mam problem, słuchaj, ja wiem, że ja tutaj nie muszę siedzieć, się komuś żalić, mi wystarczy, że jestem tutaj, z ludźmi posiedzę i mi jest lepiej. Fabryka. Mury, gruzy, znów cisza i znów mury. Pomieszczenia wsiąkają, wkrada się ciemność. Schody takie bezobręczowe, bezporęczowe, cisza.
Przechadzasz się po terenie z Monaru na Płonący. Nadal nie wiesz, czy chcesz tam iść, czy skręcić w stronę domu. Nie, tam też źle. Kiedy ty odeszłaś w dal, wszystko dla mnie trafił szlak. No i nie wiem, co mam robić. Nie wiem sam, co robić mam. Tak, tak. Tak, tak, tak. Nie mogę poradzić, że odwrotnie reagują na mamę czy babcię. Od tych osób zabrakło tolerancji, a to jest dla mnie cierń. Kocham ludzi, by pokochać innych. Najpierw trzeba pokochać siebie, a ja siebie kocham. I spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia. Poszliśmy na bazarek tutaj na Broniewskiego, tam jest dużo but i zapytałem się, czy nie mają jakiejś kurcze kości, czy czasami zostają i takie coś nie mogą sprzedać i wyrzucają. A do zupy w taki wielki gar mamy i gotujemy taką wielką zupę. To tu już jest i rosół się na tym gotuje. Ona powiedziała, nie ma tylko dla psa. A jak się z psem pójdzie, to wychodzi się to z pełnymi plecakami i siatami. Ale dla człowieka to mniejsza litość niż dla psa. Słyszałeś, że wyrzucają nas za 2 tygodnie podobno. Tak? No. Tacy w garniturach tutaj byli. Chyba właściciel albo jakiś architekt. Przyjedzie kurna 7 kabaryn i będzie wyjazd. Trzeba wypić za koniec tego bajzlu, bo chcą nas wyrzucić. Trzeba toasty wznosić na koniec naszej kurna budowli. Ale coś się kończy, a coś się zaczyna. Niech będzie po środku. Sami walka filozofem. Co? Filozofy? Filozofy? Co byś to powiedział? Ludzie często nie rozumieją, co znaczy pozbawienie wolności. Oni myślą, że jest to ograniczenie gdzieś w jakimś pomieszczeniu. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że ktoś podejmuje za mnie decyzję i że nie mogę być szczery, nie mogę żygać prosto w oczy, a to mnie najbardziej boli. Było to tak, że staliśmy grupą pankowców i w pewnym momencie od nas z ekipy ludzie poszli po browary. Ja zostałem na Barbakanie i tam jeszcze było trochę ludzi obok mnie. I dało się słyszeć, skinheadzi robią wjazd. Było to drugi raz podczas tego dnia. Wcześniej też ja zostałem i się obroniłem. Wszyscy uciekli. Ja zostałem, do mnie podbiegło 3. Żebym wyskoczył na solówkę. Wyjąłem nóż. Powiedziałem, że cię będę bronił. Ten w środku, najwyższy, wyskoczył do mnie. Raz go zaciąłem po policzku, drugi raz uderzyłem w klatę. I to wszystko. Do mnie osobiście podbiło 3. Ja jestem sam. Uprzedzam, że się będę bronił. To gdzie to jest przekroczenie? Sąd się pyta, czy oni mieli broń. A jak nie mieli? A undergroundy, buty z blachą, to co to jest? Co by było, jakby się nie bronił? Myślę, że dostałbym taką przekopkę, że nie wiem, czym przeżył. Mogę podać mnóstwo przykładów. Węgorzewo, Stargard, Szczecin, Sopot. Martwi pankowcy. Przepraszam, nie tylko pankowcy. Węgorzewo, student. Za co student? Za długie włosy. Następne porządne miejsce pójdzie się pierdolić. Zróbmy takie zakłady. Kiedy rozpierdolą fabrykę? Dobra, ja bardzo reflektuję. Ale jakąś datę. 20 października. Dokładnie? Ale zobacz, jak oni przecież to rozpierdolą, ty wiesz, ile tu jest hektarów? Papierosa. Razem ze Hektarów? No, Dokładnie 5 hektarów mierzyłem. 5 hektarów. Mierzyłeś sam? Paweł. Nie, miałem plan fabryki kiedyś. Da radę żyć. Dajmy na to, że jutro tutaj przyjdzie ekipa ochroniarzy powie. Ja już go dałem. Dobra. 24 godziny na spakowanie się. Jak trzeba będzie, spakuję i się wyniosę. Nie wiem jeszcze gdzie. 1502 dni tu mieszkam. Porządnie się tu już ustawił, swój pokój, wyposażenie, jak w mieszkaniu, a teraz będzie musiał znowu szukać czegoś nowego i zaczynać od nowa. Powiem coś, ja już jestem zmęczony tą fabryką. Kiedyś jak prowadziłem ten budynek, tu nie było ani jednego okna, żadnych drzwi i tylko strzykawki, butelki i gówno. I gruz oczywiście. To już mówię,
nie chcę mi się z tym pierdolić. A to, co tutaj jest teraz, to na to pracowałem 4 lata. Na to, żeby był straż, na to, żeby była kuchnia, na to, żeby był prysznic, na to, żeby tam teraz woda leciała na tej stróżce, a nie kapała tam 1 kropla na godzinę. Doznania, emocje. I to jest tak, że powiem Ci, że ci najwięksi burżuje, którym najlepiej się teraz układa, oni w życiu nie będą mieli 1/10 doznań, które posiadam ja. Bo ja mam taką sinusoidę, wiesz. Albo się czuję tak zajebiście, jest tak fajnie, albo jestem tak zdołowany maksymalnie. To jest lot, którego oni nie będą mieli, nie? A ja mam. Narkotyki biorę, dlatego staram się nie myśleć o tym. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy sobie znajduje jakąś odskocznię. Najgorzej się czuję, kiedy jest ścigany. Kiedy wychodząc na ulicę, za każdym razem widząc Nyskę, zastanawiam się, czy jadą do mnie. Każdy patrol, który mnie mija, czy oni podejdą. Czy to teraz? Czy zdążę pojechać na fire show? Mamy teraz pokazy i nie chciałbym, żeby zatrzymali mnie przed pokazami. Lubię dla publiczności coś robić. Fajna idea. Ja lubiłem go za jego spokój, za jego serdeczność, za jego otwarcie serca po prostu. To był człowiek, który pomagał, nie szkodził. Nie było takiej akcji, że zając idzie, coś tam obchodzi, ja na przykład widzi, że kurwa szukam jakichś puszek, bo nie mam na chleb czy coś, zawsze kurwa podszedł, zapytał się, czy czegoś brakuje, czy nie. W porządku facet naprawdę, wszyscy go lubieli, widać po każdym było, że każdy kurczę Olek, no ból miał w serduchu, nie, jak usłyszeliśmy o tym. Ręce mi się trzęsą, boję się krwi. W ogóle jak patrzę, no to niedobrze mi się robi. Policja w nocy przyjechała, kolega kolegę, można powiedzieć przyjaciela, zaszlachtował. 17 ciosów od tyłu zadane w plecy, w szyję, w pośladki. Nie wiadomo dlaczego, to były naprawdę przyjaciele. No dla nas to po prostu nie mogliśmy nawet w to uwierzyć. Znaczy, wiesz, ja już tygrość przeżyłem tutaj prawie 10. Co nam zrobią? No co, wyrzucą nas stąd? Nie wyrzucą. No co, wypierdolą nas i tak wrócimy tutaj następnego dnia. Gdzie mamy pójść? Jeszcze klucz nakręć. Ostatnią kurde gram, mówię, panie, jestem bezdomny. Jak pan jest bezdomny, jak pan ma klucz? Weź mi to wrzuć. Nie da rady. Nie idzie? Dobra. Dzięki, stary. A ja dostałem list od świętego Mikołaja, raczej się od synka, nie? Swojego, do świętego Mikołaja. No. Ale niestety najtańsza wersja tego listu kosztuje 100. A co to jest? Musi być pętla Hot Wheels, ale koniecznie z potworem. Czyli wiesz, to takie, wiesz, tory samochodzikowe, nie? Nie, no ogrodzenie musi być, dziurę jak będzie trzeba, to się zrobi. Nie mogą nas tutaj w zimę przecież wyrzucić stąd. Ludzie są spoko, jeden drugiemu pomaga. Słowo honoru, żeby było tak w większości społeczeństwa jak tutaj jest, to by zupełnie inaczej na świat wyglądał. Może mi pan wierzyć. No tutaj to jest pomocne, no nie? Jeden drugiemu w miarę swoich możliwości pomaga. Osoba, jedna drugiej. A tam no niestety, tam to my jesteśmy nikim dla nich generalnie. Chodzimy po hasiokach. Oni się na nas patrzą z takim dezaprobatą, ale nie myślą o tym, że jakby im tak przyszło nagle ekstremalnie, straciliby pracę, straciliby rodzinę, straciliby dom. No oni by umarli w tej dżungli tutaj w mieście, oni by umarli. Robią kurde survival w dżungli gdzieś. Komu to potrzebne jest? Przeżyć w tej dżungli betonowej, o tu jest potrzebne. Niezłe przeszkolenie i zaciętość. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, co za rzeźbę robią od strony płonącego. Znaczy, bo płot z tej strony już pobarykadowali, nie? Z tamtej strony teraz robią płot. Płot? Kto robi? No, robotnicy, słuchaj. Dzień w dzień
I oni jadą, ci powiem, że to nie jest takie robią sobie, bo robią, tylko dostali chyba jakiś termin czasowy na postawienie płotu z tamtej strony. I później zostanie jeszcze tylko zabezpieczenie terenu od strony kolei. I wtedy podejrzewam, że będzie myk. Bo to jest tak, że no wybacz, ale w zimie nikt sobie bez przyczyny tak płotu nie stawia gdzieś, wiesz, na jakieś pustostany. Dobre jest. Ścisz, bo ci szybko się wytaguje. To jest mały gęś, to jest dla dzieciaków, ze śmietnika to znalazłem. To jest dla dzieciaków takie matematyka, nie, itp., takie wiesz, coś w stylu kalkulatora, tylko bardziej takiego mówi. Matematyka, po polsku. polski, muzyczka, Merbajery jakieś. Spróbuj jeszcze raz. Nie udało mi się, nie, zła odpowiedź. Nie, bo z Cockneyem to jest całkiem inna bajka. Cockney ma takie swoje loty, nie? Cockney jest strasznie ciężkim człowiekiem w jakimś takim współżyciu bliższym. Już rozstajemy się w sumie co drugi, co trzeci dzień, ale to już jest tak, że ja już też jestem przygotowana na to, że go w końcu zamkną, że coś się stanie takiego i muszę być na to przygotowana, nie? Bo wtedy nie byłam przygotowana. Pojechaliśmy na miasto i jeszcze ja go wyciągnęłam na to miasto i mi go centralnie chlast, nie zawieźli. Taki ten plan jeden. Musiałyby po prostu pojechać w górę i przejść tak jak Elka teraz, na słowacką stronę na przykład. Czy na czeską. Lepiej na słowacką, łatwiej. Przecież one sobie przeszły, były na Słowacji, później wróciły normalnie sobie i tyle, nie? No to ominąć strażnika w górę. No a tak normalnie on chce do Niemiec jechać, ale niemiecka granica jest bardziej szczelna. Jednak mimo wszystko, bo sprawdzają, no bo sprawdzają, no takie są Niemcy, nie? A Słowacja, Polska, mało kto ucieka na Słowację z Polski, po co, nie? Do pracy? W sumie. Bez sensu. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wsma bawię się słowami. Na białym czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Co to jest dzisiaj za dzień, Mireczku? Jeden z chujowszych w roku. Można powiedzieć nawet najchujowszy. Dlaczego? Denerwuje mnie generalnie to jest zazdrość? Przecież nie, to nie jest zazdrość. Żal bardziej. Generalnie ludziom nie zazdroszczę tego, że mają rodziny i funkcjonują jakoś tam. I że jest to dla nich zajebiste dzień. Żal może, że ja nie mam rodziny, że dla mnie nie jest zajebiste. Zaczynam chcieć chyba powoli, żeby mnie złapali. Wkurwia mnie to wszystko. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy?
zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach Ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach Ciebie. Będę szukał Twoich ust. Będę szukał Twoich ust. Na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię. Naprawdę kocham Cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam Ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił. Będę już chodził do szkoły, ja będę już chodził do szkoły. Będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię. Naprawdę kocham Cię. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię. Naprawdę kocham Cię. I co, Karol? To jest koniec? To już jest koniec. Polka. Co jest Koniec, ale udało nam się uratować zupki chińskie i kotlety sojowe. To już jest dobrze. Nie, za 120 tysięcy w Warszawie i kupić kawałerkę. No tak. I co będziesz robił w Starachowice? Kurwa, a co byś robił w Warszawie? Pracował. Pracował albo studiował, albo sępił. A co będziesz robił w Starachowicach? Obsępiać nie ma kogo. Pracować nie ma gdzie. A co, nie ma gdzie? Najlepsze nie O, Lechu na rzekę, kurwa, następny. Sęp na sępie, bo w Starachowicach chyba gdzie sępisz, to bierzemy tutaj. Na rzeka. Głosu nie odezwał i trup. Jutro zapierdalasz głosować na prezydenta, a jak nie, to tu będziesz bity i kurwa Ja wam powiem tyle. Zleperować trzeba Polskę. Zleperować.